Cześć wszystkim, ja jestem Wiktor, a to jest Fischler Fi-103, znany szerzej jako latająca bomba V1. Zapraszam do oglądania. Kobi, buduj historię klocek po klocku. V1 została zaprojektowana przez niemieckiego inżyniera Fritza Gozalau i była pierwszą bronią, która łączyła cechy samolotu i pocisku. Napędzana silnikiem odrzutowym, V1 osiągała prędkość do 640 km na godzinę i miała zasięg 250 km, umożliwiając ataki na cele w Wielkiej Brytanii. Pierwsze ataki na Londyn miały miejsce latem 1944 roku. V1 była częścią niemieckiego programu broni odwetowej V i stanowiła pierwowzór późniejszych rakiet, takich jak V2. Choć mniej skuteczna niż V2, rakieta V1 miała ogromny potencjał terrorystyczny. Po wojnie technologia ta miała duży wpływ na rozwój rakiet balistycznych w USA i ZSRR. Model latającej bomby V1 o numerze 3135 wykonany jest z 265 klocków w skali 1:35. Po ich złożeniu otrzymujemy naprawdę piękny model, który ma 22 cm długości, 7,5 wysokości oraz 15 cm szerokości. Do całości dołączone są dwie figurki oraz piękna podstawka ekspozycyjna z nazwą modelu. Rakieta V1 znajduje się na specjalnej takiej podstawce, takiej rampie w sumie transportowej, która w sumie, szczerze powiedziawszy, może tutaj również robić za taką skromną podstawkę ekspozycyjną z epoki. Wygląda bardzo ciekawie. Nie można się tu jakoś rozwodzić nad wózkiem transportowym, no ale trzeba przyznać, że jest to bardzo ciekawy ruch ze strony Kobi i naprawdę dużo dodaje. Widać, że jest tutaj zaczep do zamontowania pod jakiś transporter opancerzony lub po prostu mogła być wypychana, mogła być ciągnięta za ten dyszel. Jest masa fotografii, gdzie właśnie rakieta zamontowana na takim wózku jest wypychana normalnie siłą żołnierzy, którzy obsługiwali tę rakietę. Tak więc jest to naprawdę fajny akcent, który jest do dostania właśnie w wersji standardowej tego zestawu. Przechodząc do samej latającej bomby, no wow, wygląda ona naprawdę świetnie. Jest ona wydana po raz pierwszy w ofercie Kobi i wygląda naprawdę epicko. Model jest wykonany w skali 1:35, przez co jest mały. Powiedzmy sobie szczerze, jest to coś małego, ale widać, że jest to naprawdę groźna broń. Sama latająca bomba wygląda w sumie jak bomba. Jest tutaj cały korpus, w którym znajdował się ładunek wybuchowy. Są skrzydła, duże oraz te mniejsze, dzięki którym rakieta mogła lecieć w wyznaczonym kierunku oraz potężny silnik odrzutowy, który właśnie tę latającą bombę napędzał. Model wykonany jest z dwóch elementów. Z koloru zielonego, gdzie wykonana jest cała praktycznie góra, oraz takiego koloru, powiedzmy, błękitnego. No i było to wykonane w tym kolorze, żeby właśnie patrząc w górę, rakieta mogła się zakamuflować na tle błękitnego nieba. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o kolory. No i warto też przejść do nadruków, które się tutaj znajdują. Nadruki oczywiście w języku niemieckim, bo pamiętajmy, że jest to model niemiecki. No wszystkie dane techniczne, dane informujące załogę, żeby się z tym ustrojstwem obchodzić naprawdę ostrożnie, bo pamiętajmy, że tutaj jednak ten ładunek wybuchowy, ładunek trotylu był całkiem duży, przez co też niebezpieczny. Napisy są głównie w kolorze białym, zarówno na tej głównej głowicy, ale również tutaj są napisy, również są w kolorze czerwonym na tych błękitnych elementach. Tak więc wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Rakieta była bardzo niebezpieczna. Można powiedzieć, że nie było żadnego sposobu, żeby ją jakoś unieszkodliwić, bo broń przeciwlotnicza naziemna była praktycznie bezbronna wobec tych rakiet. Ale piloci, zarówno brytyjscy, jak i polscy, którzy latali nad Wielką Brytanią, odkryli naprawdę ciekawy sposób, jak strącić te rakiety. Żeby to pokazać, posłużę się nowym modelem samolotu Hawker Hurricane, który jest trochę nie do skali, bo jest w skali 1:32, ale o nim więcej opowiem Wam kiedy indziej. Chodzi o to, jak to było robione. Pilot alianckiego samolotu podlatywał do lecącej rakiety V1, starał się mniej więcej zrównać prędkością i wysokością z tą rakietą, po czym skrzydłem potrafił ją
szturchnąć, po prostu on odlatywał wtedy, a więc tego pana już odłożymy, bo nie jest nam teraz potrzebny, a sama rakieta, która była wytrącona ze swojego kursu, leciała już Panu Bogu w okno, zazwyczaj albo na jakieś pola, gdzie nie wyrządzała nikomu szkody ani krzywdy, lub trafiała do morza. Tak więc, mimo tego, że to była bardzo niebezpieczna broń i nie było wielu sposobów, żeby ją unieszkodliwić, tak więc to bardziej w ramach ciekawostki, ale musicie wiedzieć, że coś takiego było również stosowane. Do zestawu dołączone są dwie naprawdę bardzo ciekawe figurki. Jest to mechanik z niemieckiego Luftwaffe, który ma granatowy kombinezon oraz granatową furażerkę. No widać, że jest to osoba młoda, ale jednak zmęczona tą ciężką pracą. Widać, że jest tu jakiś brud na tej twarzy. W dłoni trzyma klucz, tak więc jest to na pewno figurka, która powinna coś tutaj przy tej latającej bombie dłubać. A druga to jest żołnierz, również z Luftwaffe, o czym wskazują nadruki m.in. na hełmie oraz na klamrze jego pasa, który ma płaszcz. Ma charakterystyczny, długi niemiecki mantel, czyli płaszcz w kolorze takim grafitowym, a z tyłu na plecach przewieszony ma karabin, a właściwie karabinek Mausera 98K. No i ta figurka również prezentuje się bardzo ciekawie i myślę, że będzie pożądana przez kolekcjonerów figurek właśnie ze względu na ten płaszcz oraz ten wygląd zewnętrzny. Tyle o figurkach. Przejdźmy już tak zupełnie na koniec do tej podstawki, a właściwie tabliczki, gdzie znajduje się nazwa zestawu, czyli V1 Flying Bomb, czyli latająca bomba V1 oraz jego oficjalna w sumie nazwa, bo V1 to jest taka trochę nieoficjalna, czyli Fischler Fi 103. Jest tutaj również skala 1 do 35, tak więc kiedy mamy taki zestaw, zwieńczeniem jest ustawienie takiej tabliczki. Cały taki zestaw może być godnie eksponowany na waszych półkach. To wszystko na dziś. Dajcie znać o swoich wrażeniach o tej latającej bombie w komentarzach pod tym filmem. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, włączeniu dzwoneczka oraz zostawienia łapki w górę, jeżeli materiał wam się podobał. Zapraszam też do śledzenia naszych mediów społecznościowych w serwisie Facebook, Instagram oraz TikTok, gdzie na bieżąco publikowane są nowości oraz inne ważne informacje. Czekam na wasze opinie oraz komentarze, które są dla nas bardzo ważne. Do zobaczenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.